Cześć, siemanko, witam wszystkich. Słuchajcie kochani, dzisiaj zajmiemy się sprawdzeniem, ile prądu pobiera nam rocznie napęd do bramy przesuwnej. Zaczniemy od napędu do bramy przesuwnej, później zrobimy test bramy dwuskrzydłowej i na samym końcu napędu do bramy garażowej. Ok. Zaczynamy test od napędu na napędzie FAK 740. Jest to napęd 230V, czyli z silnikiem 230V. I w zasadzie mamy tu podłączone wszystkie akcesoria, no te, które z reguły się podłącza przy montażu, czyli mamy samą jednostkę z centralą, radioodbiornik, parę fotokomórek i lampę ostrzegawczą LEDową. Pilot tam będzie służył do uruchomienia napędu. Mamy też licznik. Jest taki licznik prądu podstawowy. Chciałbym tylko dodać, że ten test nie będzie taki aż bardzo dokładny, ale tak mniej więcej, żebyśmy zobaczyli, ile taki napędzik pobiera nam prądu w skali rocznej. Ok. Podzielimy to na dwa etapy. Pierwszym etapem będzie to, że przeliczymy sobie, ile napęd pobiera nam w stanie spoczynku, czyli po prostu tak, aby w ogóle nie był przez rok używany, tylko podłączony do prądu. W tej chwili licznik nam pokazuje około 5 W w stanie spoczynku. W zasadzie jest zasilany sterownik plus radioodbiornik plus fotokomórki. 5 W. 5 W. Sobie zrobiłem ściągę. Nie wiem, czy będzie widać. Zużycie z tak zwanym stand-by'u. 5 W razy 525 600 minut, tyle ma rok, równa się około 44 kWh. Około 44 kWh razy średnia dla całego kraju, myślę, że to jest około 85 groszy, daje nam 37 zł. Czyli my przyjmijmy, że gdybyśmy napędu nie używali cały rok, tylko by był podłączony do prądu, no to zje nam około 40 zł. Słuchajcie, taka ciekawostka. Jakby chcieliście kiedykolwiek sprawdzić, ile dane urządzenie pobiera Wam prądu w skali, nie wiem, godziny, minuty, miesiąca, roku, wchodzicie sobie czy wyszukiwarkę w Google, wpisujecie sobie Tauron dystrybucja łamane przez kalkulator zużycia prądu. I tam możecie sobie wpisać, ile dane urządzenie pobiera Wam wat razy ilość minut i wychodzą Wam kilowatogodziny. Tak w łatwy sposób sobie sprawdzicie zużycie prądu danego urządzenia. Link do tego licznika dam Wam w opisie, żebyście sobie mogli na spokojnie zerknąć. Ok, słuchajcie kochani, zaczynamy drugą część testu, czyli normalne użytkowanie bramy. Zrobimy taką symulację w skali roku. Na tym napędzie, czyli FAK 740, to jest taki najpopularniejszy napęd do 500 kg z silnikiem 230V. Maksymalny pobór prądu to jest 350 W. Prędkość przesuwu to mamy 12 metrów na minutę. I teraz ja przyjąłem prędkość przesuwu mamy 12 metrów na minutę, czyli brama 4 do 5 metrów to jest około 20 sekund. To jest około 16 mrugnięć lampy. Nie będziemy tego robić z żadnym stoperem. Słuchajcie, to jest naprawdę taki orientacyjny pomiar, żeby mniej więcej wiedzieć. To wiadomo, u każdego będzie się też troszeczkę różniło, z tego względu, że jeden ma bramę ciutkę mniejszą, jeden ciutkę większą, jeden cięższą też bramę, bo to jest, przypominam dla hejterów, to jest test na sucho, bez obciążenia. Wiadomo, jeżeli ten napęd będzie troszeczkę bardziej obciążony, czyli będzie zamontowany w bramie ciężkiej,
to ten pobór będzie troszeczkę większy, ale tutaj nie o to chodzi. Tu o to chodzi, żeby mniej więcej zobaczyć po prostu, ile taki napędzik nam pobiera w skali roku. OK. Resetujemy licznik. Ja sobie wezmę jakiś kawałek karteczki, żebyśmy mogli sobie. I teraz tak, ja przyjąłem, że zrobimy taką średnią 10 cykli na dzień. Czyli jeden cykl to mamy pełne otwarcie i pełne zamknięcie. Wiadomo, u każdego też będzie inaczej. Jeden tylko tą bramę używa, nie wiem, 2-3 razy na dzień, a niektóry 20, tak? Czyli przyjmiemy taką średnią 10 cykli na dzień. Później nam wyjdzie ile to jest kilowatogodzin przy tych 10 cyklach i pomnożymy to razy 365 dni w roku. OK, jedziemy. Czyli symulujemy otwarcie. Raz. Szesnaście, czyli brama otwarta. OK, brama zamknięta, czyli mamy jeden cykl, tak? Jak ktoś będzie chciał sobie pominąć te 10 razy, to śmiało. No ja wam tak zrobię, że po prostu ktoś mi nie powiedział, że oszukuje. Tu jest zegar, który nam pokazuje sobie sekundy i minuty. Także jedziemy dalej. Szesnaście, brama otwarta. Szesnaście, brama zamknięta, mamy drugi cykl. OK, brama otwarta. OK, brama zamknięta. Trzeci cykl. Jeszcze dojedziemy do dwóch, czyli do tego piątego i zobaczymy sobie z ciekawości, taka ciekawostka, zobaczymy sobie pirometrem, jaka jest temperatura silnika. Pamiętajcie, napędy 230V się nam nagrzewają. Nie powinno się tak robić, tak ja w tej chwili robię tak w lecie, tam i z powrotem, żeby tą bramą jeździć. Ale zrobimy do 5 razy i zobaczymy, jak się silnik nagrzał. Jedziemy. Szesnaście, brama otwarta.
To mamy 4. Ok, 16, rama otwarta. Ok. I mamy 5. cykl. Raz, 2, 3, 4. 5. cykl. 0,011 kWh nam zjadło. Tak. Zobaczymy teraz na silnik. No, jest dosyć ciepły. Chociaż wydaje mi się, że jest cieplejszy niż pirometr pokazuje. 30. A przyjmijmy, że około 30 stopni. Ale wydaje mi się, że więcej, więc może ten pirometr przekłamuje. Ok, jak zauważyliście na wskazaniach było niecałe 200 W, tak? Przy ostatnim razie ja spróbuję tą zębatkę przytrzymać palcem, takie zrobię jej opór i zobaczymy jak nam wzrośnie w watach. Ok, jedziemy, 6. raz. Szesnaście, brama otwarta. Ok, brama zamknięta. Mamy 6. raz. Brama otwarta. Ok. Mamy 7. raz. Sprawdzimy sobie temperaturę silnika. To na pewno nie jest 29 stopni. Albo ten pirometr coś oszukuje, albo silnik już jest gorący. Ok. Przejedziemy 8. raz i damy mu odpocząć. Ok, brama otwarta. Ok, 8. raz. Sekundkę sprawdzimy. O, jest wyczuwalnie już gorący. Ok, przez te 2 razy jeszcze przejedziemy. Ok, brama otwarta.
brama zamknięta, mamy 9 raz. No jest już bardzo, bardzo gorący. Także pamiętajcie, przy obciążonej bramie on się jeszcze, jakby było w lecie, to on się będzie jeszcze mocniej grzać. Także pamiętajcie, jeżeli macie napęd z silnikiem 230V, to nie jeździmy tą bramą tak ja tu w tej chwili tam i z powrotem, tak? Jedziemy. Szesnaście, brama otwarta. Ok, ostatni raz, brama zamknięta, 16 raz, czyli mamy 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Słuchajcie, no silnik jest bardzo, bardzo, bardzo gorący. Ok. Ile nam zjadło? 0,022 kW. Czyli 10 cykli. To mamy 0,022 kW. Nie, przepraszam, kilowatogodziny. Ok. Teraz jeszcze możemy jeszcze zrobimy jedną próbę. Chciałbym Wam pokazać. Przytrzymam palcem zębatkę. To nie w tą stronę. W drugą stronę. Ok. Teraz pobiera nam około 200. Ja przytrzymam ją. No, bardzo mocno. A tam dużo się nie zmieniło. Także przy jakichś cięższych bramach trzeba będzie przyjąć, że czy z tendencją gdzieś tam, jak będą gdzieś łożyska delikatnie przytarte, no trzeba przyjąć, że gdzieś będzie około 220 W pobór. Ok, dobra, zaraz sobie to przeliczymy i zobaczymy, jak to wygląda. Ok, kochani, no i mamy podsumowanie. Słuchajcie, no jak Wam się podobał filmik, zostawcie suba, lajka, będzie mi bardzo miło i zmotywuje mnie do dalszej pracy. No wiecie co, no sam jestem w szoku. Zaraz Wam to pokażę dlaczego i czy dobrze liczę. Jeżeli źle liczę, to proszę poprawcie mnie. Słuchajcie, 10 cykli na dzień daje nam wynik 0,022 kWh. Nawet gdybyśmy to zaokrąglili, będzie widać czy nie będzie widać? O, może tutaj widać, moment, chyba tak. 0,030 kWh razy 365 dni w roku, to się równa z 0,030 razy 365 dni, to mamy 11 kWh. 11 kWh razy, przyjmiemy tą średnią krajową, 0,85 zł, to się równa, słuchajcie, 9 zł. Nie wiem, w szoku jestem, bo wydaje mi się troszeczkę mało. Kiedyś to liczyłem i coś mi inaczej wychodziło. Także jak się pomyliłem, bardzo, bardzo proszę Was, poprawcie mnie. Ok, czyli wychodzi nam około 9 zł na rok, jeżeli 10 razy otwieramy i zamykamy bramę dziennie przez cały rok. No i do tego nam dochodzi, gdzie mam tą drugą rozpiskę. Jeżeli napęd jest w stanie czuwania, to mamy około 40 zł. Czyli przyjmiemy z taką górką, że koszt utrzymania napędu, czyli koszt użycia prądu przez napęd, używanie tego napędu przez cały rok, no to wychodzi nam około 50 zł. Czyli myślę, że jest ok. Ok, fajnie.
Dziękuję serdecznie za uwagę. Polecam następne moje filmy. Następnym będzie napęd do bramy dwuskrzydłowej, a ostatni, który zrobimy, to będzie napęd do bramy garażowej. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.